tym momencie mamy w pełni sezon letni i bardzo często, nie wiem jak to u Was, ale też w moim przypadku, zmienia się dieta, dlatego że zaczyna się sezon grillowy i ja grilla bardzo lubię. Ja też jestem mięsożerna, bardzo lubię mięso w każdej postaci, więc mięso z grilla też jak najbardziej nigdy nie odmówię, chociażby nawet dobrego steka. Więc ta dieta trochę się zmienia. Grillowane warzywa, też w okresie letnim częściej wjeżdżają gazowane napoje, jakieś gazowane lemoniady. No ale niestety tego typu zmiana diety bardzo często ma negatywny wpływ na nasz układ pokarmowy. I w moim chociażby przypadku jest tak, że mam uczucie ciężkości w brzuchu, przelewania się, co jest niestety niekomfortowe. W takiej sytuacji bardzo często robię sobie detoks, często też pomagają treningi, ale też sięgam po suplementy, które łagodzą nieprzyjemne i niekomfortowe objawy. I tak chociażby na ratunek przychodzi nowy suplement od Nojo o nazwie Happy Belly. I to jest suplement, który wspomaga nasze trawienie oraz który pomaga zachować komfort nawet po obfitych posiłkach. I chociażby ten suplement redukuje wzdęcia, poprawia trawienie oraz wspiera zdrową mikroflorę jelitową. I tak, tutaj to opakowanie starczy Wam na 30 dni kuracji. Tutaj macie 30 kapsułek. Każdego dnia zażywacie jedną kapsułkę. Mamy tutaj jeden składnik aktywny i 3 szczepy probiotyczne. Ja sama miałam okazję przedpremierowo testować Nojo Happy Belly i to, co zauważyłam, to ten suplement pozwolił mi nieco wyregulować pracę moich jelit, dlatego że rano nie czuję się wzdęta, brzuch jest bardziej płaski, a niestety ostatnio miałam z tym dość duży problem i bardzo mi to przeszkadzało. Teraz jest dużo lepiej. Zatem słuchajcie, jest to dla osób, które mają problemy z nawracającymi wzdęciami brzucha, które chcą się pozbyć zaparć, które mają uczucie przelewania się w brzuchu, dla osób, które mają wrażenie, że brzuch rośnie jak balonik. I na pewno mogą skorzystać osoby, które mają objawy typowe dla jelita drażliwego. Gdyby ktoś chciał skorzystać, to link znajdziecie na dole w opisie filmu. No i tak, spodnie jakie mam na sobie, to są, słuchajcie, spodnie z Lily Silk. Jakiś czas temu Wam je pokazywałam, chyba kilka miesięcy temu. No i muszę Wam powiedzieć, że one są genialne. W sumie to trochę o nich zapomniałam i przypomniałam sobie jakiś czas temu. Po raz pierwszy założyłam je chyba tydzień temu i tak czułam się w nich komfortowo. W sumie do tej pory czuję się w nich fantastycznie komfortowo. One są tak wygodne, że zaczęłam je teraz częściej zakładać właśnie na takie upały, do biura, do letnich stylizacji. Materiał jest naturalny. One są w ogóle wykonane z wełny. Natomiast materiał jest tak cieniutki, jest tak przyjemny też dla ciała, jest oddychający, że no ja jestem tutaj pod mega wrażeniem. No i też te spodnie są idealnie na mnie skrojone, bo idealnie są dopasowane w pasie, ładnie układają się na pośladkach, tutaj są z kieszeniami, długość do kostki, więc tutaj nic nie musiałam skracać. Idealnie to pasuje zarówno do butów sportowych, jak i do szpilek, jak i do klapek. Ja akurat tutaj mam klapki z Sinseya. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo je lubię. Są też na takie upały, takie obuwie jest idealne, bo jak gdzieś idziecie, nie wiem, na dłuższy spacer podczas upału, to od razu ciało puchnie, nabiera wody. I takie klapki to są po prostu najlepszym ratunkiem, zamiast zakładać jakieś obcisłe obuwie, a już nie daj Boże jakieś tam szpilki.
no klapki fantastycznie się sprawdzają i jest naprawdę super wygodnie. Także jeśli chodzi o te spodnie, no to ja jestem zachwycona. Bardzo fajne, eleganckie. Jakby do tego jeszcze była jakaś kamizelka, marynarka, to w ogóle byłby to zestaw idealny. No, pięknie wyglądają. Także no polecam Wam bardzo, gdybyście się zastanawiały i jakość jest tutaj rewelacyjna. A ja dzisiaj jestem, słuchajcie, po bardzo fajnym, kreatywnym spotkaniu. Tutaj tylko zgaszę światło, w sumie niepotrzebnie się to świeci. Otóż miałam dzisiaj spotkanie ze stolarzem w sprawie kuchni. Ja w ogóle powinnam się zaraz przebrać, ale mam tutaj kilka rzeczy, które właśnie chciałabym za chwilę otworzyć, więc też sobie przymierzę. Jestem bardzo ciekawa, ale tak wracając do tematu, to dzisiaj miałam spotkanie właśnie ze stolarzem i omawialiśmy kuchnię. W sumie to podpisałam już umowę, także słuchajcie, stolarza mam wybranego. Projekt kuchni w sumie też już jest ustalony i jedyne co, to będę musiała zdecydować się na materiały, kolory, chociaż ja już mniej więcej wiem, czego chcę i dzisiaj właśnie też to omawialiśmy. Powiedziałam mniej więcej, jakie dodatki bym chciała, jaką kolorystykę, jak to mniej więcej ma wszystko wyglądać. Pokazałam swoje zapisane inspiracje. No i stolarz powiedział, że kuchnia będzie bardzo ciekawa i na pewno niestandardowa. I że to połączenie kolorystyczne będzie bardzo ciekawe. I tak widziałam po nim, że sam trochę jest taki zafascynowany, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zafascynowany, ale widziałam, że sam chyba jest ciekawy tego, jak ta kuchnia wyjdzie na sam koniec. Ale powiedział, że no, będzie to ze sobą fajnie współgrało i że to będzie dobrze wyglądało. A będzie to połączenie bieli, drewna, czerni i złotych elementów. Tak. Także ta kuchnia, słuchajcie, będzie zupełnie inna niż ta, którą miałam do tej pory. Ale w sumie jak dzisiaj tak omawialiśmy ten projekt, to tylko utwierdziłam się w przekonaniu, że tak, że to na pewno będzie dobry wybór, że dobrze to przemyślałam i że myślę, że będę zadowolona z projektu tej kuchni. No, tak, dzisiaj się utwierdziłam w przekonaniu. Oprócz tego też chciałabym, żeby ten pan zrobił mi szafę w przedsionku. Myślę, że też to zrobimy. I garderobę. I to są takie właśnie 3 miejsca, które będą wymagały zaaranżowania przez stolarza. Takiego, wiecie, takiej zabudowy mebli na wymiar. Tak, i chciałabym zrobić to od razu. Nie chcę z tym czekać, nie wiadomo zwlekać ile czasu, bo jak zacznę zwlekać z jedną rzeczą, to wiem, że potem będę zwlekać i w końcu, nie wiem, tego nie zrobię, albo zrobię za rok, albo za 2 lata, zanim się zdecyduję. A jak zrobię tak wszystko od razu, to mi się wydaje, że będzie ok. Także natomiast w pierwszej kolejności na pewno będzie kuchnia, a pozostałe elementy, pozostałe zabudowy w późniejszym czasie, bo to nie jest dla mnie priorytet, a wiem, że on ze spokojem sobie to będzie robił, ale to już tak nie będzie mi zależało na czasie, bo od tego nie będzie zależała moja przeprowadzka tak naprawdę. Natomiast słuchajcie, mam już tutaj materiały, które sobie będę przeglądać i przede wszystkim mam tutaj wzorniki od Egera, bo chciałabym sobie wybrać blaty już. Natomiast mam tutaj stare wzorniki, a ponoć Eger wypuścił nowe materiały, są nowe wzorniki i biuro sprzedaży w ogóle też jest ok. Na Świętego Michała w Poznaniu. No, ale to są niemieckie materiały. Biskupiec i Poznań. Czy to jest główna siedziba w Poznaniu? Ciekawe. W każdym razie ja Egera miałam. Miałam blaty Egera w kuchni i miałam też blaty, w sumie szafkę podumywalkową
dobrze powiedziałam, w łazience i byłam bardzo zadowolona. Naprawdę to są materiały wysokiej jakości i nic się z tym nie działo, a ja byłam naprawdę bardzo zadowolona, nie mówiąc o tym, że te blaty, no użytkowałam je przez 5 lat i w ogóle mi się nawet nie znudziły. No nie nudziły mi się. Oczywiście teraz już bym szarych nie wybrała, bo jest to dla mnie zimny kolor, ale mimo wszystko ten wzór dalej mi się bardzo podoba i w ogóle mi się nie nudził. Natomiast teraz chcę pójść w zupełnie inną kolorystykę, więc co innego będę wybierać. Ale Eger jest naprawdę super i wiem, że też wiele z Was też poszło w Egera z mojego polecenia, bo swego czasu dostawałam mnóstwo zapytań o blat w kuchni. W każdym razie teraz, słuchajcie, idę w to znowu, no bo znam to, jestem tego pewna tak na 100%. No i tutaj dostałam wzornik, to chyba są blaty. Tak, to są blaty. Właśnie. Fajnie. No, bo teraz pójdę na pewno w coś jasnego. W związku z tym, że część frontów będzie w kolorze brązowym, a część będzie w kolorze białym. Niektóre elementy będą czarne, a uchwyty będą złote. To sam blat chciałabym, żeby był jasny i też rozświetlał całość. I myślę, że pójdę po prostu w coś jasnego. Natomiast no bardzo jestem ciekawa tych nowych wzorów. No bo to są te stare. Ciekawe, czy tutaj jest marmur siena szary. To nie jest to, czy to jest to? To nie. Ale tutaj powinno być to, co miałam. I też drewno. O, nie wiem, czy to nie jest to. Dąb naturalny to chyba miałam w łazience. Jako blat pod umywalkę. I to jest wodoodporne. To w ogóle nie napęczniało. Chociaż woda się lała na boki. Ale było niezwykle odporne, więc sobie to chwaliłam. To jest też ładny vintage naturalny. Ciekawe, to jest też ładne. Dąb Halifax naturalny. Taki jasny, beżowy, ale nie żółty, kolor drewna. Ładny, bardzo. Blaty robocze z laminatu kompaktowego. Będę też miała podświetlenie LEDowe. Chociaż ciekawe, czy teraz najchętniej to chyba bym zrobiła teraz zlew, który byłby wpuszczany w blat. I może bez ociekacza. Ja i tak nie lubię, jak naczynia są na wierzchu. Nie cierpię tego. A nie będę mieć za bardzo miejsca na zlew. I ten ociekacz... I muszę tutaj poważnie przemyśleć ten temat. Dlatego, że chyba wolałabym teraz zlew, który byłby wpuszczany w blat. Myślę, że byłoby to też chyba łatwiejsze w utrzymaniu czystości i zmuszałoby mnie do tego, żeby nie trzymać naczyń na wierzchu, tylko od razu wycierać i chować do szafek. Myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. Wtedy zlew w sumie mogłabym zrobić nieco większy i szerszy, ale już nie robić tego ociekacza. Tak myślę, no. No to muszę przemyśleć. To akurat muszę poważnie przemyśleć, więc nie wiem, czy nie zrobiłabym po prostu zupełnie czegoś nowego na ten moment. I tutaj mam drugi wzornik. Tutaj mamy wzory materiałów na wnętrze szaf oraz szuflad, bo stolarz namawia mnie, żeby nie robić wnętrza z białej płyty, tylko pójść w kolor, albo po prostu też w kolor drewna. Powiedział mi, że cenowo jakoś mocno to się nie będzie różniło od białej płyty. I w sumie trochę mnie też tym zachęcił. Tutaj mamy takie frezowane, więc to może niekoniecznie, ale te właśnie, te wersje gładkie ładnie by wyglądały w środku. Gdzieś coś takiego widziałam i bardzo mi się to podobało, tylko nie pamiętam gdzie. A ja tutaj mam... Jaki mam tutaj? No nie.
I mam tutaj białe, ale gdzieś widziałam w kolorze. Nie wiem, czy u mojej mamy. Te wysuwane szuflady nie są w kolorze drewna. O, bardzo ładnie to wygląda. Dąb naturalny, to też jest ładny, taki beżowy odcień brązu. Bardzo ładne to jest. Więc mamy Egera, będę sobie to przeglądać, przebierać. I mam też, słuchajcie, wzorniki paneli winylowych. Co prawda nie wszystkie te panele, z tego co wiem, można układać w jodełkę. Ale część sobie tutaj powybieram, zobaczę, co mi będzie pasowało i potem zdecyduję. No, to jest Moduleo. Moduleo i tutaj mam jeszcze jeden wzornik. Także myślę, że dzisiaj sobie też usiądę na spokojnie i sobie to przejrzę. Potem dam Wam znać, na co się zdecydowałam. Przeglądam sobie właśnie drzwi i muszę Wam powiedzieć, że sobie wybrałam drzwi zewnętrzne. Nie wiem, czy one będą faktycznie zamontowane, bo muszę to uzgodnić z deweloperem, ale propozycję swoją już mam. Zatem słuchajcie, wybrałam drzwi. Ogólnie u mnie będzie właśnie coś takiego, że będę mieć doświetlenie z lewej strony, tak żeby wpadało jak najwięcej światła. Natomiast wybrałam nieco inne, nie takie. Tutaj gdzieś za chwilę, tak, tutaj jest cała oferta i dokładnie wybrałam te, tylko nie w tym kolorze, w antracycie. I chciałam z czarną ramką, z czarnymi wykończeniami, dlatego że będę mieć też środek z czarnymi elementami. Zatem te drzwi z takim doświetleniem, tym razem chcę z pochwytem, takim długim uchwytem, nie klamką. Wcześniej miałam klamkę, ale szczerze mówiąc teraz dużo bardziej podobają mi się takie długie pochwyty. No i obok będzie szyba również z krateczką, ponieważ te drzwi są przedzielone takimi ramkami, bo na coś takiego się zdecydowałam, to chciałabym, żeby to doświetlenie, które będzie z lewej strony, też miało właśnie taką ramkę, czyli mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób. Coś właśnie jak to, tylko że to doświetlenie będzie z tej strony. No i te drzwi będą miały też szybkę jeszcze w środku, nie? I pochwyt z lewej strony, wszystko w antracycie i ta ramka będzie w czarnym kolorze, pochwyt czarny, tutaj ramka z tą szybą też będzie czarna. No, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Natomiast sam dom i projekt wygląda w ten sposób, więc elewacja też tak będzie mniej więcej wyglądała, że tutaj z przodu będę miała cegiełkę. I cegiełkę też sobie wybrałam, bo dzisiaj byłam w punkcie oglądać różne cegły. Więc tak jak widzicie, tutaj właśnie te drzwi będą wyglądały w ten sposób. Tak, tutaj mamy okno do jednego pokoju, a tutaj jest drugi lokal, bo to jest bliźniak i tutaj jest ta moja część. I front elewacji będzie częściowo tutaj z tą cegłą oraz tu. I będzie ta cegła również od strony tarasu. Także słuchajcie, teraz ten ogród będzie miał zupełnie inny klimat. I myślę, że dzięki temu taras i w ogóle cały dom będzie miał taki cieplejszy klimat, bo co prawda jest tutaj antracyt, jest sporo dalej szarości, ale ta cegiełka bardzo ładnie ociepli całość i niezwykle mi się to podoba. Tak, a jeśli chodzi o cegłę, to też już mam wybraną w ten sposób. Tutaj mamy podgląd cegły, która jest rozbiórkowa, nie jest w żaden sposób, ona jest tylko oczyszczona, ale nie jest cięta i ona wygląda starzej. Natomiast tutaj z prawej strony to jest cegła cięta przez połowę i przez co te cegiełki, ten front cegły jest równy. Ta cegła jest bardziej czysta i w moim odczuciu ta cegła lepiej będzie wyglądała do nowoczesnej bryły domu, aniżeli coś takiego. Tutaj macie porównanie z ciemniejszą fugą, tutaj jest z jasną, białą fugą,
Mnie osobiście bardziej podoba się ta wersja, a z oświetleniem to w ogóle no, bardzo fajnie to wygląda. No i okazuje się, że tutaj ta cegła jest najtańsza, bo ona kosztuje 58 zł za metr kwadratowy. Tutaj cena tej cegły regularna to jest 119, ale akurat pani mi powiedziała, że do końca tego tygodnia jest promocja na tą cegłę 98 zł za metr. I jest jeszcze wersja cegły loftowej, to jest właśnie ta za 58, na którą ja bym się zdecydowała. I jeszcze jest wersja takiej cegły, natomiast już nie wiem, czym ona się różni. Ta z kolei kosztuje 78 zł. To jest ta ala stara cegła, a tutaj jest ta cięta na prosto i właśnie coś takiego bym chciała na elewację. Tak jak jest właśnie w projekcie. Fajnie, co? Właśnie niesamowite jest to i fajne jest to, że mam opcję wyboru, wiecie? Że mogę sobie pojechać, pooglądać, wybrać, zdecydować. Naprawdę super sprawa. A jeszcze mogę wam pokazać, bo byłam w MediaMarkt, żeby rozejrzeć się za sprzętami. I okazuje się, że dużo teraz fajnych sprzętów w sumie to ma Whirlpool. Electroluxa było niewiele. Whirlpool w ogóle wyszedł z chyba najnowocześniejszą teraz indukcją, która ma... która jest bardzo inteligentna. No w sumie to ma dużo bajerów. O, i tutaj jest na przykład zestaw Whirlpoola piekarnika oraz mikrofalówki. Natomiast ta mikrofalówka otwiera się w dół i nie jestem pewna, czy to byłoby funkcjonalne w moim przypadku i będę musiała poszukać pewnie online pod zabudowę i w ogóle sobie porównać ceny. Tutaj mamy Samsung lodówkę. O, coś takiego. Ja w poprzednim domu miałam chyba tę z Twin Coolin, która była no, w całości plastikowa. Natomiast tutaj mamy ściankę metalową, dzięki czemu ponoć ona lepiej chłodzi i ten chłód, jak otworzymy lodówkę, nam nie ucieka. W sumie to też takie bajery, no bo w sumie na co to komu? No ale ponoć lepiej trzyma zimno, lepiej chłodzi, lepiej utrzymuje tę stałą temperaturę w lodówce i natomiast z tej lodówki też byłam bardzo zadowolona. Twin Coolin, a różnica to jest 800 zł w cenie. I jeszcze różnica jest też w pobraniu energii, bo ta jest mniej oszczędna, a ta za 4019 jest najoszczędniejsza w poborze energii, ta nieco mniej, no i no wizualnie też ta trochę lepiej wygląda. No ale to już wiecie, to już jest kwestia też estetyki. Tutaj sobie robiłam zdjęcia też etykiet, nie wiem co to było, to jest chyba zmywarka. Zmywarka też się okazuje, Whirlpool jest fajna. A cena jej, czy ja zrobiłam też cenę 2,5 tysiąca. Jest oszczędna, bo tutaj mamy tą kategorię B. Natomiast tak, a tutaj co? Tutaj jest Whirlpool 2,5, też chyba jakaś zmywarka. Ten cały układ zmywarki, też tam bajery, szmery. Tutaj gotowanie na indukcji również z marką Whirlpool. Tutaj jest coś takiego, takie bajery, że mamy tutaj funkcję, jeśli chcemy rozpuścić czekoladę, to jest taka funkcja. Jeśli chcemy doprowadzić do wrzenia, jest taka funkcja. Nie wiem co w sumie tutaj reszta jeszcze oznacza, ale tu są naprawdę jakieś mega bajery ale ta jest i tak tańszą wersją, bo to jest 1500. Tak, i to też jest za 1500, nie? Tak, 1500, a jest jeszcze indukcja Whirlpoola za 2349 i tutaj mi pan opowiadał, bo tu mamy płyta jest łączona,
tutaj, czyli można położyć brytwankę i na brytwance gotować, ale na przykład mamy tutaj taką funkcję grzałki, że na przykład tutaj ta góra mocniej grzeje, a dół grzeje słabiej i na przykład jak mamy jajecznicę, zaczyna nam się ona ścinać, to patelką możemy sobie przyjechać tu i mamy słabszą opcję grzania i wtedy jajecznica zaczyna się wolniej ścinać. O ile włączymy sobie taką funkcję. No oprócz tego jest jeszcze kilka innych. Tutaj, że sobie zwiększamy moc przeciągając palcem po indukcji, że to jest ponoć bardzo wygodne. Tutaj jest to samo. 4 programy automatyczne. 6. zmysł gotowanie staje się jeszcze prostsze. Efekty powtarzalne za każdym razem. Elastyczność, wydajność. Połącz 2 strefy grzewcze w jedno duże pole. To jest akurat bardzo wygodne i mnie często się to przydawało. Płyta indukcyjna wykrywa obecność naczynia. Po zdjęciu naczynia przestaje grzać. Dodatkowo podczas pracy powierzchnia płyty nagrzewa się do relatywnie niskich temperatur, aby dbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych. To też jest bardzo fajne. Zdecydowanie. Więc powiem Wam, że nie wiem, czy nawet bym się teraz na tego Whirlpoola nie zdecydowała. Wcześniej miałam wszystko Electroluxa, ale Whirlpool to też czemu nie? Powiem Wam, że biorę pod uwagę Whirlpoola. Jeśli macie, to dajcie znać. Tak, i tutaj też jest piekarnik. Piekarnik też wizualnie mi się podoba. Też ma tutaj mnóstwo bajerów. W ogóle też mają wbudowane przepisy. Szczerze mówiąc, mi na przepisach wbudowanych w piekarniku absolutnie nie zależy. Dlatego, że ja i tak korzystam albo z głowy, albo z blogów, albo z książek. Ja jestem taka bardziej tradycyjna. Chyba że kiedyś zakupię sobie Thermomixa. Thermomix też ma full opcji z przepisami, więc dodatkowe przepisy z piekarnika naprawdę, no to już są takie bajery zupełnie niepotrzebne, przynajmniej no dla mnie w moim odczuciu. No także ze sprzętami też już się trochę porozglądałam. Wiem jakie są nowości, ale chcę sobie jeszcze porównać z cenami online. I spojrzeć jeszcze mimo wszystko na Electroluxa, czy może gdzieś w jakimś innym sklepie będzie jeszcze inny bądź większy wybór. Ale jeśli chodzi o lodówkę, to myślę, że zdecydowanie dalej Samsung. A właśnie, zrobię sobie pyszną kawkę, zanim zacznę sobie przeglądać panele winylowe. I będę musiała się poważnie zastanowić nad kolorem, dlatego że to będzie też musiało współgrać z kuchnią i mniej więcej pójść w ten sam odcień, więc od razu będę musiała pomyśleć o kuchni, a nie jestem do końca pewna, na pewno nie chcę aż tak super ciemnej kuchni, tylko chciałabym, żeby ten brąz był taki, no coś może w tym stylu. Boże, ale ta kawa pachnie, to szok. Musiałabym do podłogi przyłożyć, nie? Trochę szaro to wygląda. I do światła. Nie, najlepiej do podłogi i do światła z tym. Galway Oak. To jest ładne chyba, co? Albo to. To już jest chyba ciemniejsze, nie?
Albo taki panel. A to przypomina nawet tą podłogę. Dobra, to jest tak. A ja wcześniej jakie sobie zdjęcie zrobiłam? Galway Oak. A, to znowu to wybrałam. Czyli to jest znak, że to chyba to. No to mi się podoba w takim razie. To już któryś raz z kolei to wybrałam. Taki panel. No bardziej w brąz, nie? Wpada aniżeli ta podłoga. Chociaż tutaj teraz tak się te kolory zmieniają. Bo słońce zaszło. Ale chyba ładne, co? Trochę ciemniejsze niż to. Ale wiecie, jak pada słońce, to podłoga robi się taka dalej jasna, rozświetlona. A w cieniu? Nie no, ładny kolor. Ładny. Not